Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane i dzisiaj na tytuł odcinka wybrałem sobie grę Fade to Black, wydana w 1995 roku, jest bezpośrednią kontynuacją gry Flashback z 1992 roku, czy z 1993. Także jest to jakby dalsze przygody Konrada, którego poznaliśmy w pierwszej grze Flashback. I muszę przyznać, że tutaj dosyć podobnie brzmią te tytuły. Flashback, Fade to Black. Także dosyć zawsze mnie to zastanawia, dlaczego to się nazywa Flashback 2. I niedawno to dopiero odkryłem, że to tak w sumie podobnie brzmi. Jeżeli skończyliście grę Flashback, to pamiętacie, że Konrad uciekł z planety i podróżuje przez przestrzeń kosmiczną, zamknięty w jakiejś takiej komorze chyba kriogenicznej, nie wiem. I 50 lat po wydarzeniach z gry Flashback odnajduje go ponownie rasa tych morfów i umieszczają go w więzieniu. I zaczyna się druga część gry. Naszym zadaniem na początku jest wydostać się z więzienia. Konrad potem dołącza do ruchu oporu, no i na końcu oczywiście ratuje Ziemię, no bo jakby to mogło być inaczej. Jeżeli pamiętacie mój film o flashbacku, to było grane właśnie Flashback, to pamiętacie, że zachwycałem się fenomenalną animacją. Tutaj autorzy mieli trudniej. Przede wszystkim jest to pierwsza gra third person perspective, taka w 3D z ruchomą kamerą. Niektórzy uważają, że tą grą pierwszą tą grą był Tomb Raider. Nie, pierwszą taką grą był Fade to Black. I zastosowano tutaj właśnie ten charakterystyczny wygląd third person perspective, jaki znamy dzisiaj w wielu grach, ale prekursorem była właśnie gra Fade to Black. Oczywiście warto zwrócić uwagę, że gra była wydana w 1995 roku, gdzie komputery nie były zbytnio mocne i gra nie obsługiwała akceleratorów 3D, czyli popularnego 3D Fixa i Voodoo. Działało to wszystko na procesorze i o ile gra w niskiej rozdzielczości działała ok, o tyle w wysokiej rozdzielczości trzeba przyznać, że nie było w tamtym czasie chyba na świecie komputera, na którym działałoby to płynnie. I przyznam szczerze, że dzisiaj uruchamiając to dość solidnie podkręconym emulatorem i tak nie działało to płynnie, więc prawdopodobnie gra ma jakiś wewnętrzny limiter klatek, który nie pozwala przekroczyć w wysokiej rozdzielczości jakieś tam bariery, powiedzmy, żeby to działało w większej ilości klatek. Warto wspomnieć też, że gra podobnie jak Tomb Raider wykorzystuje oczywiście całkowicie trójwymiarową postać w trójwymiarowym środowisku. W odróżnieniu od Tomb Raidera większość tutaj elementów tła jest co prawda oteksturowana, ale dosyć biednie, ale sam bohater nie posiada w ogóle żadnych tekstur. Także wygląda on dosyć dziwnie, trzeba przyznać. Składa się tylko z takich nieociosanych, pustych poligonów. Natomiast to, o czym mówię Wam o tej grafice, ponieważ jest to jedna z niewielu gier, w których wersja na PlayStation 1 wygląda lepiej niż wersja na PC-cie. Ponieważ w wersji na PlayStation 1 wszyscy wrogowie, nasz główny bohater, zostali oteksturowani, są lepsze wybuchy i gra działa płynniej. To jest jeden z niewielu przypadków, kiedy gra na PlayStation wygląda lepiej niż na PC-cie i faktycznie, jeżeli chcielibyście zagrać w Fade to Black, polecam tą wersję na PlayStation 1, bo jest po prostu bardziej przystępna. Drugą rzeczą, którą tutaj nie mogę powiedzieć, że to błędy deweloperów, bo oni byli tak naprawdę prekursorami, ale gra jest koszmarnie trudna z paru powodów. Przede wszystkim sterowanie. Chyba nigdy nie grałem w grę z tak niewygodnym sterowaniem. Tak jak mówię, no to był pierwszy raz, oni prawdopodobnie testowali różne rozwiązania, ale sterowanie Konradem jest po prostu jest absurdalnie trudne. Nie dość, że musisz korzystać z klawiatury numerycznej, to skok jest pod klawiszem J, przyłożenie się do broni pod V, strzał jest klawiszem B, poruszanie się po menu to zupełnie inne klawisze, także dosyć trudno się steruje, idzie się do tego przyzwyczaić, chociaż ja przyznam szczerze, że przez cały czas trwania gry nie mogłem do tego się przyzwyczaić, cały czas mi coś tu przeszkadzało i cały czas było dla mnie problemem przyzwyczajenie się i często jest tak, że dany przycisk działa w zależności od tego, czy masz wyciągniętą broń, czy nie. Jeżeli masz wyciągniętą broń, to strzałem strzelasz, a jeżeli masz broń schowaną, to rzucasz miny. Więc bardzo często
ginąłem po prostu idiotycznie, zamiast wyciągać broń rzucałem miny prosto w siebie albo w ścianę, także tutaj tych błędów jest, znaczy problemu będziecie mieli sporo, jeżeli zasiądziecie do wersji PC-towej. Drugą rzeczą, która zdecydowanie została przegięta, to poziom trudności już taki samej gry, ponieważ nie ma tutaj skalowanego poziomu trudności, może jest tylko jeden prawidłowy poziom trudności, a gra jest naprawdę, naprawdę trudna i muszę przyznać, że no miałem bardzo dużo problemów, żeby ją skończyć. Jest to, słuchajcie, chyba gra, w której najczęściej save'owałem. Nawet oglądając te gameplaye ciężko mi było znaleźć fragment 30 sekund, kiedy nie ma save'u, bo ja tak często, słuchajcie, save'owałem w tej grze, że to było po prostu chore. Tam przeszedłeś parę kroków, save, zabiłeś jednego, save i tak w kółko, bo ginie się, słuchajcie, ginie się po prostu tutaj, to jak w tym, w Dark Souls tak często, także naprawdę gra jest trudna, wymagająca, wymaga przyzwyczajenia się do sterowania i nie ma tutaj jakby taktyki, której się uczysz, żebyś mógł pokonywać wrogów, ponieważ samo sterowanie wymusza bardziej strzelanie z przeciwnikami, stanie naprzeciwko siebie i wymienianie strzałów jeden drugi, aż ktoś padnie. Natomiast można się tutaj chować za osłonami, aczkolwiek nie jest to system przyklejania się do osłony znany chociażby z Gears of War, tylko można przykucnąć za jakimś tam winklem i spróbować wtedy kogoś zestrzelić. No ale sterowanie jest koszmarne. No od razu mówię, że sterowanie jest koszmarne. Całkiem niezła fabuła, faktycznie w pewien sposób rozwiązuje pewne wątki znane z flashbacka. To mi się też, muszę przyznać, podobało i byłem zaciekawiony, co jest dalej. Niestety gra, tak jak powiedziałem, pokazuje na samym początku to, co najlepsze, bo ten pierwszy poziom, kiedy jesteśmy w więzieniu, pokazuje te najlepsze elementy i faktycznie wtedy się gra fantastycznie. Gra jest płynna, jeszcze nie pokazuje tej poziomu trudności, ale im dalej w las, no to po prostu jest koszmar straszny, a i te poziomy jakoś wyglądają coraz słabiej według mnie. No ale fabuła jakaś jest, fajne jest to, że tam ten Konrad dołącza do tego ruchu oporu, że zostaje wysyłany na różne misje, mamy tutaj jakąś zdradę. Nie jest to może jakoś tak gra, która porwie was fabułą i w ogóle pozamiata wami podłogę. Raczej jest taka, można powiedzieć, fabuła generyczna o ratowaniu świata, jeżeli spod rąk obcych, jeżeli graliście w jedną taką grę, no to możecie już uznać, że Fade to Black ma dokładnie taką samą fabułę jak ta gra, w którą graliście. Także bardzo podobne fabuły do takich generycznych fabułek o ratowaniu losów świata, ale muszę przyznać, że mnie to strasznie wkręciło i grało mi się w to bardzo, bardzo dobrze. Tak jak powiedziałem, no jest to pierwsza gra Third Person Perspective. Drugą grą był Tomb Raider, chyba wydany dokładnie nawet w tym samym roku, bo to jest 95 chyba rok, czy 96, także chyba jest to nawet dokładnie to samo. No dobra, słuchajcie, zobaczmy, co jest w pudełku. Pudełko zostało wydane w dwóch wersjach. Ja mam wersję brytyjską, natomiast wersja amerykańska była wydana w formie takiej teczuszki, to znaczy pudełko tutaj zwężało się, czyli zwężało się przy końcu i to było w formie takiej teczki, że można było tak sobie tutaj nosić za taką jakby pseudorączkę, tak? Ja natomiast mam w klasycznym Big Boxie na pierwszej scenie już widzimy tutaj Konrada, znanego z flashback, no i z tyłu mamy oczywiście Morfa, czyli głównych naszych przeciwników w grze, które występują. Ach, nie wspomniałem jeszcze, zanim w pudełku jeszcze powiem odnośnie samych poziomów. Autorzy oczywiście chcieli zróżnicować gameplay, więc oprócz biegania Konradem zdarza nam się jeden poziom, w którym sterujemy stateczkiem. O Jezu. Jest to chyba najbardziej nudny i najbardziej denerwujący poziom w całej grze. Sterowanie jest nieintuicyjne, ciężkie, trudne, ginie się tam co sekundę. W ogóle nie powinno tego być. Niestety pech sprawił, czy też złośliwość rzeczy martwych, że nie nagrał mi się gameplay z tego lotu stateczkiem. Może mi się jeszcze uda raz, jeżeli mam jakiegoś save'a dla was zrobić ten gameplay, ale niestety nie nagrało mi się to. Ale powiem wam szczerze, że przy tej grze, jak ogólnie nie bluźnie, no to sypałem po prostu flugami na lewo i prawo, bo po prostu no nie mogę. Ta gra jest naprawdę mega ciężka. No ale dobra, zobaczmy, co jest w pudełku. Gra została stworzona oczywiście przez Delphin Software, czyli tą firmę, która stworzyła pierwszego flashbacka, i wydana przez Electronic Arts. W środku mamy
charakterystyczne czarne pudełko z logiem Electronic Arts. Większość gier wydawanych w latach 90. przez elektroników miało właśnie takie czarne pudełko z logiem Electronic Arts. To jeszcze nie jest EA, tylko wtedy faktycznie nazywało Electronic Arts. W środku mamy Install Guide, czyli jak zainstalować, jakie są potrzebne nam tutaj, jaki sprzęt nam jest potrzebny, jak ustawić kartę dźwiękową, podstawowe informacje. Oczywiście dostajemy też manual. Manual, zaraz zerknę, czarno-biały, ale dosyć, trzeba przyznać, dosyć opisujący konkretnie wszystkie zawiłości sterowania, jak i większość elementów, które spotkamy w grze, jak je obsługiwać. O, słuchajcie, to jest właśnie to. Jak myślicie, ile klawiszy jest potrzebne do grania w pierwszą grę Third Person Perspective? Dealuj z tym, ziom. Tyle trzeba się nauczyć. No to jest masakra, nie? No zobaczcie, no to 2 strony klawiszy sterowania postacią. O goddammit. Nawet nie wiedziałem, że jest tego aż tyle. Pewnie nawet większości z nich nie używałem. Może nawet na koniu można jeździć, o czym nawet nie wiedziałem. No i oczywiście dostajemy grę w wersji dosyć biednej. Samo pudełko i płytka w środku, bez żadnej nawet koszulki. I chyba te gry właśnie od Electronic Arts zawsze były wydawane w takiej dosyć biednej wersji. Nie wiem dlaczego to tak jest. One nie miały żadnych jakichś super dodatków. Można powiedzieć, że to mamy taki standard, tak? Instrukcja, install guide i płyta i już, dealuj z tym. Grasz, jedziesz z koksem. Jak się dzisiaj gra w Fade to Black? Przeszkadzają okrutnie przeróżne archaizmy. Przeszkadza ten poziom trudności, który wynika nie z tego, że masz niski skill, ale dlatego, że gra cały czas stara się walczyć z tobą poprzez trudne sterowanie i ty walczysz z tą grą, żeby bohater wykonał dokładnie te ruchy, które chcesz wykonać, także to jest dosyć frustrujące, ale jeżeli przymkniecie na to oko, jest to całkiem fajna historia, można powiedzieć w pewien sposób generyczna, historia, którą już słyszeliście i widzieliście dziesiątki razy, ale jeżeli interesuje Was historia gier wideo, warto zapoznać się, jak wyglądała pierwsza gra Third Person Perspective na parę miesięcy przed wydaniem pierwszego Tomb Raidera. No ja muszę przyznać, że grało mi się w to fajnie. W latach 90. nie udało mi się tej gry skończyć, od razu przyznaję. Pokonało mnie to sterowanie, gdzieś doszedłem do połowy i nie dałem więcej rady już tego ukończyć. Natomiast teraz, kiedy już jestem starszy, moje łapy już są bardziej wyćwiczone, bez problemu udało mi się, znaczy bez problemu, z ogromnymi problemami, zagadam, że bez problemu, z ogromnymi problemami, z sejwowaniem 1000 razy udało mi się przejść, no i oczywiście dzięki temu gameplay możecie zobaczyć. Całkiem fajna gra, szkoda, że nie powstała trzecia jakaś część Flashbacka. Chętnie bym powrócił do przygód Konrada. Powstał niestety tylko ten remake Flashbacka, który nie był zbytnio udany. Ale mam nadzieję, że Fade to Black nie spotka los swojego pierwowzoru i nie zostanie wydany remake, ponieważ gra nie jest aż tak dobra, żeby robić z niej remake. Myślę, że tak to można określić. Niemniej fajny tytuł dla graczy ceniących sobie retro. Myślę, że nawet można w to nawet fajnie się pobawić. Także no, nie mogę powiedzieć, że polecam. Dla chętnych. Ocena taka, wiecie, pomiędzy, tak? 5 na 10, czyli chcesz to zagraj, ale szału nie będzie, nie chcesz, nie zagrasz, też się nic nie stanie. No, to tyle. Pozdrawiam Was z Energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.